Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Konsekwencje. Na brzegu lasu pod dużych rozmiarów grzybem siedział krasnal. Bujał się pod tym grzybem, coś śpiewał, mruczał. Widać było, że jest mu wesoło i życie traktuje dobrze. Gdy naraz z góry zleciał dużych rozmiarów jastrząb. Uderzył w grzyb, grzyb się rozpadł, a pod grzybem był krasnal. Więc krasnal go pyta, dlaczego zniszczyłeś grzyb? Mam do ciebie ważne pytanie. Co tam grzyb? Powiedz mi, gdzie mieszka kruk. Nie wiem, gdzie mieszka kruk. Jak to nie wiesz? Ty wszystko podobno wiesz o tym lesie. Musisz wiedzieć, gdzie mieszka kruk. Mam do niego sprawę. Ale nie wiem, gdzie mieszka. Naprawdę, nie wiem. Sam poszukam. I odleciał. Nie było go może 2-3 godziny. Po 2-3 godzinach znowu przyleciał, a krasnal dalej siedział. Wprawdzie już brak było grzyba, bo grzyb był zniszczony, ale siedział, kiwał się i mruczał pod nosem. Widać było, że był szczęśliwy. Jastrząb, spadając z góry, widział szczęśliwego krasnala, więc chwilę jak ten mruczał, milczał. Ale gdy skończył mruczeć, znowu zadał mu pytanie. Czy wiesz, gdzie jest kruk? No już byłeś u mnie raz. Mówiłem, że nie wiem, gdzie jest kruk. Wszyscy w lesie, kogo pytam, mówią, żeby zapytać ciebie, że ty tylko wiesz, gdzie jest kruk. Muszę się z nim spotkać. Jego córka jest chora. Moja córka była też kiedyś chora. Znam sposób na to, żeby on pomógł swojej córce i ona wyzdrowiała. Muszę koniecznie przekazać tą informację. O, naprawdę? To na pewno znajdziesz kruka, rzekł krasnal, patrząc na jego dziwną minę, bo niby chciał pomóc, ale z miny jakoś nie wyglądało na to. Wyglądało, że jakiś jest taki troszkę zacietrzewiony, nie wiadomo dlaczego. Jastrząb spojrzał na krasnala, machnął skrzydłem i odleciał. I znowu go nie było. 2-3 godziny, a krasnal znowu siedział w tym samym miejscu. Po 2-3 godzinach jastrząb przyleciał i powtórzył to samo pytanie. I na to krasnal rzekł, wiesz, powiem ci, gdzie jest kruk, ale gdy mu coś zrobisz albo jego rodzinie, to poniesiesz karę za to, ponieważ rodzina kruków rzeczywiście w tej chwili ma prawo mieć dużo kłopotów, bo córka ich jest chora i potrzebuje wsparcia. Więc rozumiem, że to, co chcesz dać im, jest dobre. Chociaż gdy na ciebie patrzę, to jakoś w to mało wierzę. Ale jesteś taki uparty. Słuchaj, jeśli by to miało być przeciwko tej rodzinie, to pamiętaj, wtedy masz prawo ponieść takie konsekwencje, na jakie zasłużyłeś. O, co opowiadasz? Wiadomo, że chcę pomóc przecież ich córce. No to gdzie ten kruk? Tam mieszka 6 drzew dalej,
3 drzewa w prawo, a później jeszcze 2 w lewo. O, dziękuję ci, krasnalu. I jastrząb odleciał. Jakieś 5, 6, 7 minut później krasnal słyszy jakieś łomotanie. A masz, a masz! A masz, a masz, a masz! Ojej, pewno jednak jastrząb bije się z krukiem. No ale krasnal miał małe nóżki. Wiadomo, że trudno było dojść tam do tego gniazda, ale mimo to zaczął szybciutko biec w tym kierunku. Zastanawiał się, dlaczego ja dałem tą odpowiedź temu jastrzębiowi. Nawet był bez dokończenia tego, komu to dał, bo ciągle się skupiał na tym, że powiedział, gdzie rodzina kruków mieszka. I w sercu miał prawo mieć nawet żałość. Gdy dobiegł do gniazda kruka i jego rodziny, było już po wszystkim. Zaczął rozpytywać zwierzęta, które już były przyszłe. W tym czasie okazało się, że jastrząb walczył z krukiem. Nikt nie wiedział dlaczego. Walczył tak długo, aż kruk upadł na ziemię. Ale w ostatniej chwili zerwał się, wzbił się w górę, uderzył jastrzębia dziobem tak trafnie, że ten padł, a padając uderzył o złamaną gałęź i zginął. Zwierzęta opatrywały rany kruka. Pytały go, dlaczego ten jastrząb był tak zacietrzewiony, dlaczego ciebie szukał. A kruk przez łzy rzekł, nie wiem. Może coś sobie ubzdurał, a może miał inne zdanie na różne tematy, bo kilka dni temu mieliśmy radę w lesie. Może mu się to nie podobało. No ale zobacz, kruku, jastrząb zginął. I krasnal wtedy odezwał się. To, co robisz w życiu, przynosi zawsze określone konsekwencje. Widać, chciał tego i trafił do takiego miejsca, by to otrzymać. Rzekł, a ja po drodze się martwiłem i smuciłem, że wskazałem mu drogę, słysząc kilka chwil później łopotanie i bójkę ptaków. Ale teraz już wiem, że to jastrząb sam tego chciał i szukał tego. No cóż, każdy jest kowalem swojego życia. Dziękuję. Dobrej nocy, cześć Wam.